Pływający transporter samobieżny to gąsienicowy pojazd amfibijny radzieckiej konstrukcji, przeznaczony do transportu ludzi oraz ładunków. Skonstruowany w latach 60. trafił na wyposażenie polskiej armii dekadę później. Stosunkowo szybko doczekał się modernizacji, dlatego częściej występuje pod oznaczeniem PTSM. Wóz może przewozić ładunki wojskowe, działa, sprzęt, amunicję, a także 12 noszy z rannymi lub nawet 72 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem. Kadłub wykonano ze stali w taki sposób, aby zapewniał odpowiednią pływalność. Wnętrze podzielono na 3 główne sekcje: kabinę załogi, przedział napędowy oraz platformę ładunkową. Załogę stanowią kierowca i dowódca, umieszczeni w kabinie wyposażonej w liczne instrumenty pokładowe, w tym przyrządy pomiarowe, sterowanie oświetleniem czy urządzenia sterujące śrubami napędowymi oraz wyciągarką. Blisko 18-tonowy pojazd napędza silnik wysokoprężny o mocy 350 koni mechanicznych, który pozwala osiągnąć prędkość maksymalną ponad 40 km na godzinę po utwardzonej drodze. W wodzie zaś przy maksymalnym obciążeniu jest to około 11 km na godzinę. Pojazdy te były używane podczas przeciwdziałania skutkom powodzi, m.in. w operacji Feniks. Według danych z 2024 roku Polska ma na wyposażeniu około 282 takie egzemplarze. Jednak są już one przestarzałe i wymagają pilnej wymiany. Bergepanzer II to gąsienicowy wóz zabezpieczenia technicznego oparty na podwoziu czołgu Leopard 1. Wojsko Polskie posiada 28 egzemplarzy tego typu, które zostały pozyskane wraz z używanymi czołgami Leopard 2. Pojazd przeznaczony jest do holowania, ewakuacji oraz wsparcia napraw uszkodzonych wozów bojowych. Zamontowany hydrauliczny żuraw obraca się w zakresie 270 stopni i może podnosić ładunki pod kątem do 72 stopni. Wyciągarka ma siłę wyciągu 35 000 newtonów i wyposażona jest w linę o długości 90 metrów. Z przodu pojazdu znajduje się lemierz służący do prac ziemnych. W zakresie uzbrojenia wóz posiada 2 karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 830 koni mechanicznych. Dzięki niemu ważący blisko 40 ton pojazd osiąga prędkość maksymalną do 62 km na godzinę. Choć dobrze sprawdzał się w przeszłości, obecnie uznawany jest za niewystarczający do wsparcia najnowszych, cięższych czołgów, takich jak Leopard 2 czy Abrams. Planowana modernizacja została porzucona, a późniejszy program o kryptonimie Kajman, który miał zapewnić następcę, również został anulowany w roku 2023. W roku 2021 Huta Stalowa Wola dostarczyła 17 spycharko-ładowarek z opcją na kolejnych 17 egzemplarzy do jednostek inżynieryjno-saperskich Wojska Polskiego. Ich przeznaczeniem są m.in. prace przeładunkowe, ziemne, wykonywanie wykopów oraz wyrównywanie terenu. Pojazdy ważą blisko 23 tony w konfiguracji z łyżką oraz ponad 22 tony z osprzętem widłowym. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 212 koni mechanicznych, który pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 39 km na godzinę. Udźwig wynosi 7,5 tony z łyżką oraz 8 ton z widłami. Urządzenia te mogą podnosić ładunki na wysokość od 3 do 4 metrów. M1110 Joint Assault Bridge to nowoczesny most szturmowy opracowany na bazie czołgu M1 Abrams, przeznaczony do szybkiego pokonywania przeszkód terenowych przez jednostki zmechanizowane. Pojazd wykorzystuje nowy typ mostu o nazwie Heavy Assault Scissor Bridge, który zastąpił starszy model. Ma nośność około 104 ton, co pozwala na przeprawę nawet najcięższych pojazdów. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się nawet obciążenie do 109 ton. Długość 14-tonowego mostu to prawie 12 metrów. Masa całkowita systemu zaś przekracza 62 tony. Za napęd odpowiada turbina gazowa Honeywell o mocy 1500 koni mechanicznych. Dzięki temu pojazd może osiągać prędkość do 72 km na godzinę i ma zasięg operacyjny około 420 km. Załogę stanowi 2 żołnierzy. M1110 został zamówiony przez Polskę w liczbie 25 egzemplarzy, jako element pakietu wsparcia logistyczno-technicznego towarzyszącego zakupowi czołgów Abrams. W ubiegłym roku 3. Regionalna Baza Logistyczna otrzymała pierwszą wielofunkcyjną koparkę na podwoziu samochodowym marki Scania.
Nową maszynę, przeznaczoną do realizacji zadań inżynieryjnych oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych, dostarczyła firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Koparka dysponuje teleskopowym wysięgnikiem o zasięgu ponad 10 metrów, możliwością obrotu głowicy o 360 stopni oraz licznymi wymiennymi przystawkami roboczymi. Udźwig ramienia wynosi 7 ton, a zamontowana łyżka przekracza pojemność 0,6 m3. Jednoosobowa kabina operatora, 4 hydrauliczne podpory stabilizujące oraz własny silnik diesla o mocy blisko 140 koni mechanicznych czynią z niej narzędzie o wysokiej wydajności. Pod koniec zeszłego roku zakupione zostały i znalazły się na wyposażeniu jednostek inżynieryjnych Wojska Polskiego równiarki samobieżne, spycharki gąsienicowe Liebherr Litronic oraz walce wibracyjne Dynapack. Pierwsze z nich to niemieckie 19-tonowe maszyny, które posiadają napęd na wszystkie 6 kół. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 150 kW, umożliwiający osiągnięcie prędkości 40 km na godzinę. Podstawowy model z konstrukcją ochronną ROPS chroni operatora w przypadku jej przewrócenia i dysponuje lemieszem o szerokości ponad 360 cm. Drugie to niespełna 16-tonowe spycharki gąsienicowe Liebherr Litronic, przeznaczone do prac ziemnych w trudnym terenie. Silnik o mocy 132 koni mechanicznych pozwala na osiągnięcie 10 km na godzinę, a napęd hydrostatyczny zapewnia płynną jazdę i precyzyjne sterowanie. Maszyna wyposażona jest w tarczę typu PAD, czyli prostokątny lemierz z powolnym spadkiem o szerokości ponad 3,5 metra. Walce wibracyjne Dynapack przeznaczone są do zagęszczania podłoża o średniej i dużej grubości. Szwedzkie maszyny ważą ponad 12 ton i wyposażone są w bębny o średnicy przekraczającej 2 metry. Napęd zapewnia silnik o mocy 119 kW. Wersja podstawowa posiada kabinę z zabezpieczeniem ROPS, zwiększającym bezpieczeństwo operatora. W ramach Narodowego Planu Bezpieczeństwa Tarcza Wschód Wojsko Polskie zamówiło w połowie stycznia bieżącego roku 2 zestawy amerykańskich urządzeń do szybkiej produkcji elementów konstrukcji stalowych Ultimate Building Machine. Kontrakt na kilkaset milionów złotych obejmuje także pakiet szkoleniowy. Maszyny te to mobilne fabryki schronów, montowane na przyczepie 2- lub 3-osiowej, przystosowane do transportu drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego. Dzięki zastosowaniu mikroprocesora oraz opatentowanego oprogramowania do projektowania i analizy kosztów, urządzenia produkują samonośne panele konstrukcyjne bez konieczności stosowania tradycyjnych elementów złącznych. Niewielki zespół 10 do 12 pracowników jest w stanie w ciągu jednego dnia wytworzyć i zmontować konstrukcje o powierzchni prawie 1000 m2. Produkowane budynki są ognioodporne, wodoszczelne, odporne na korozję i trzęsienia ziemi, spełniając przy tym europejskie normy bezpieczeństwa. Polscy inżynierowie rozpoczęli szkolenia w Stanach Zjednoczonych już w marcu, a pierwsze urządzenia mają zostać dostarczone do Polski w maju. 11 marca bieżącego roku brytyjska spółka Pearson Engineering poinformowała o zamówieniu otrzymanym od Polski na dostawę 99 modułów do zamontowania osprzętu inżynieryjnego Slice na potrzeby czołgów Abrams SEP-V3. Slice to system montażowy, będący adapterem umożliwiającym szybkie i bezinwazyjne instalowanie osprzętu inżynieryjnego na czołgach bez potrzeby ingerencji w konstrukcję pojazdu. Dzięki temu może być stosowany nie tylko na najnowszych Abramsach, ale również na starszych jego wersjach oraz na planowanych do zakupu wozach saperskich M1150. W skład zamówienia wchodzą również trały przeciwminowe, służące do oczyszczania pasa przed pojazdem z min przeciwpancernych, oraz lemiesze, które umożliwiają prowadzenie prac ziemnych, takich jak niwelacja terenu, usuwanie przeszkód czy przygotowywanie stanowisk ogniowych. Dzięki takim wyposażeniu czołgi Abrams zyskają nowe zdolności operacyjne, częściowo zastępując wyspecjalizowane pojazdy inżynieryjne. 23 kwietnia bieżącego roku 4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę 4 żurawi samojezdnych z opcją zakupu 2 dodatkowych. Umowa o wartości ponad 33 milionów złotych została podpisana z firmą Megmar Logistics and Consulting. Zgodnie z wymaganiami nowe żurawie mają posiadać napęd w układzie 4x4 lub 6x6, zawieszenie pneumatyczne bądź hydropneumatyczne oraz udźwig mieszczący się w przedziale od 20 do 40 ton.
W poprzednich latach Megmar dostarczał Wojsku Polskiemu żurawie produkcji firmy Liebherr z siedzibą w Szwajcarii, które są wykorzystywane m.in. przez jednostki marynarki wojennej RP do załadunku uzbrojenia na okręty, a także przez wojska lądowe.